I właśnie to będziemy dzisiaj sprawdzać. Jak zniósł ponad 12 tysięcy kilometrów eksploatacji w dużym hybrydowym SUV-ie i czy ciężka przyczepa pozostawiła po sobie ślad w wynikach badań. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się samochodem, który dość rzadko trafia na kanał w kontekście badań olejowych. Na warsztat trafia Lexus RX 450h z końca 2022 roku, wyposażony w wolnosący benzynowy silnik V6 o pojemności 3,5 litra, współpracujący z układem hybrydowym. I od razu mamy tutaj bardzo ciekawy przypadek, ponieważ właściciela interesuje nie tyle poszukiwanie problemów, czy eksperymentowanie z nietypowymi olejami, ile odpowiedź na bardzo konkretne pytanie. Jak naprawdę zachowuje się fabryczny olej Toyoty po normalnej eksploatacji i czy warto przy nim pozostać przez kolejne lata użytkowania samochodu? To pierwszy etap obserwacji tego auta, ale od początku został zaplanowany w sposób, który bardzo lubię. Właściciel już teraz zakłada wykonanie kolejnego badania przy następnej wymianie oleju, tym razem z wykorzystaniem próbki świeżego oleju pochodzącego dokładnie z tej samej partii. Dzięki temu w przyszłości będziemy mogli wykonać jeszcze dokładniejsze porównanie. Przesyłka dotarła cała i zdrowa, oprócz próbek oleju właściciel zgromadził również kartę charakterystyki produktu, zdjęcie etykiety z beczki używanej w serwisie oraz dokumentację zaleceń producenta. Samochód w momencie pobrania próbki miał przebieg niespełna 53 tysiące km, olej przepracował 12 351 km pomiędzy kolejnymi przeglądami wykonywanymi w ASO. Według informacji uzyskanych przez właściciela, serwis korzysta z oryginalnego oleju Toyota 0W20, dostarczanego przez importera w 200-litrowych beczkach i dokładnie taki sam produkt był stosowany również podczas poprzedniej wymiany. Najciekawsza jest jednak sama eksploatacja. Znaczną część przebiegu pomiędzy wymianami stanowiła podróż po Skandynawii z przyczepą kempingową o masie około 1800 kg. Jak podkreśla właściciel, około 7,5 tysiąca kilometrów zostało pokonane właśnie w takich warunkach. Pozostała część przebiegu to głównie codzienne użytkowanie na odcinkach od 15 do 40 km drogami podmiejskimi. To sprawia, że mamy do czynienia z bardzo interesującym połączeniem dwóch światów. Z jednej strony nowoczesna hybryda, która znaczną część czasu pracuje przy relatywnie niewielkich obciążeniach, z drugiej strony duży benzynowy silnik V6, który przez kilka tysięcy kilometrów musiał ciągnąć ciężką przyczepę podczas długiej podróży. Warto również wspomnieć o doświadczeniach właściciela z poprzednim samochodem. Przez 9 lat użytkował wcześniejszego Lexusa RX 450h, którym przejechał około 170 tysięcy kilometrów. Samochód został sprzedany przy przebiegu około 350 tysięcy kilometrów i przez cały ten okres korzystał z oleju Toyoty 5W30 bez jakichkolwiek problemów eksploatacyjnych. Tym razem jednak właściciel postanowił zweryfikować swoje doświadczenia badaniami laboratoryjnymi. Jak sam napisał, moim priorytetem jest ocena jakości oleju fabrycznego oraz sprawdzenie, jaka jest jego sprawność po przejechaniu dystansu 12 351 km. I właśnie to będziemy dzisiaj sprawdzać. Jak zniósł ponad 12 tysięcy kilometrów eksploatacji w dużym hybrydowym SUV-ie i czy ciężka przyczepa pozostawiła po sobie ślad w wynikach badań. Idziemy dalej, sprawdźmy jak poradził sobie ten olej. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. W tym miejscu przedstawione są dane niezbędne do identyfikacji bazy olejowej zastosowanej w analizowanym produkcie. Kluczową rolę odgrywają tu numery CAS, Chemical Abstract Service, przypisane do poszczególnych składników chemicznych oleju. Na ich podstawie można określić, do jakiej grupy baz olejowych, API od 1 do 5, należą wykorzystane komponenty. Sposób interpretacji numerów CAS oraz metoda przypisywania ich do konkretnych grup bazowych
zostały szczegółowo omówione w 2 osobnych materiałach wideo, do których linki znajdziecie w opisie filmu. Zachęcam do zapoznania się z nimi, aby lepiej zrozumieć proces identyfikacji bazy olejowej na podstawie danych z kart charakterystyki. Na ekranie wyświetla się teraz informacja, do jakiej grupy bazy olejowej przypisałbym analizowany olej na podstawie zidentyfikowanych składników. Jeśli w publicznie dostępnych źródłach, w szczególności na branżowych forach i portalach poświęconych analizom olejowym, znajdują się raporty z badań tego konkretnego oleju, również zostaną one w tym miejscu wyświetlone jako materiał uzupełniający. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć, jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie, dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar oleju świeżego, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego, w tle podczerwień. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 44,1 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 8,3 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 167. Porównujemy wynik do deklaracji producenta. W karcie charakterystyki mamy informację odnośnie lepkości w temperaturze 40 stopni Celsjusza i dla niej zgodność mamy bardzo wysoką, różnice znajdują się poniżej 2%. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 40,4 w 40 stopniach oraz 7,6 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 159. Liczymy zmiany procentowe, obserwujemy równy spadek lepkości w niższej i wyższej temperaturze, około 8%. Wskaźnik lepkości redukuje około 5%. Z punktu widzenia parametrów lepkościowych sytuacja jest unormowana, brak niepokojących sygnałów. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy.
Użyjemy testu IDEA od MCU oraz testu wewnętrznego R2D w opcji z 3 bibułami. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Przeglądamy raport, noty 4, 3, 3 i 3. Komentarz: pozostałości spalania są nieznacznie podwyższone, natomiast stan oleju oceniany jest jako dobry. Zobaczmy teraz, jakie wyniki otrzymano w oparciu o testy R2D. Bibuła numer 1. Bibuła numer 2. Oraz bibuła numer 3. Plus dodatkowo zdjęcia zrobione w świetle UV. Test bibułowy prezentuje się poprawnie, widoczna jest dobrze rozwinięta strefa dyspersyjna, bez wyraźnych oznak utraty zdolności do utrzymywania zanieczyszczeń w zawiesinie. Granice poszczególnych stref są stosunkowo równomierne, choć miejscami można zauważyć niewielkie nieregularności i lokalne poszarpania krawędzi. W obrazie UV nie obserwuję sygnałów, które jednoznacznie wskazywałyby na nadmierną degradację oleju lub obecność niepokojących zanieczyszczeń. Całość sprawia wrażenie próbki eksploatowanej, ale nadal pracującej w typowych granicach dla założonego interwału wymiany. Jak zawsze zachęcam do własnych obserwacji i porównywania wyników z poprzednimi odcinkami. Być może zwrócicie uwagę na coś, co ja pomijam i nie akcentuję wystarczająco mocno. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego. Następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. Widmo FTIR potwierdza, że olej był eksploatowany w wymagających warunkach, jednak nie obserwujemy sygnałów świadczących o utracie kontroli nad procesami starzeniowymi. Najbardziej rzucają się w oczy podwyższone poziomy nitrooksydacji oraz sulfonowania. Warto jednak zaznaczyć, że są to wartości bardzo zbliżone do tych, które obserwowaliśmy już w wielu wcześniejszych odcinkach przy intensywnej eksploatacji, długich trasach oraz pracy pod zwiększonym obciążeniem. Za poziom alarmujący przyjmuję wartości powyżej 0,2, natomiast tutaj znajdujemy się jeszcze w zakresie 0,1 do 0,2, czyli w strefie podwyższonej, ale nadal stosunkowo często spotykanej w praktyce. Zwraca uwagę również wyraźny sygnał w obszarze związanym z obecnością wody. Nie jest to subtelna zmiana i warto ją odnotować, szczególnie w kontekście eksploatacji pojazdu w różnych warunkach klimatycznych oraz częstego użytkowania na krótszych odcinkach pomiędzy dłuższymi trasami. Osobnego komentarza wymaga także charakterystyczna, mocno zaznaczona górka w okolicach 1100. To już kolejny przypadek, w którym obserwujemy wyraźny wzrost sygnału w tym obszarze. W tym konkretnym przypadku prawdopodobne wydają się zmiany związane z produktami przemian pakietu dodatków uszlachetniających lub specyficzną chemią samego oleju. Temat pozostaje otwarty i zdecydowanie wart dalszej obserwacji. Zachęcam również widzów do własnych interpretacji i porównania tego widma z wcześniejszymi badaniami publikowanymi na kanale. Szczególnie interesujący jest właśnie ten obszar około 1100, który coraz częściej pojawia się w analizowanych próbkach i być może wspólnymi siłami uda się lepiej zidentyfikować źródło tego sygnału. Przechodząc do podsumowania całego badania, wskaźnik sumaryczny SM osiągnął poziom około 75%, a więc znajduje się poniżej przyjętej przeze mnie granicy 80%, którą traktuję jako sygnał do wymiany oleju. Biorąc pod uwagę całość uzyskanych wyników, można stwierdzić, że olej nadal zachowywał zdolność do realizacji swoich podstawowych funkcji,
Natomiast interwał został nieco przyciągnięty względem zakładanych w prezentowanych testach celów. Na podstawie tego konkretnego przypadku można szacować, że optymalny interwał wymiany znajdowałby się gdzieś w przedziale 8 do 10 tysięcy km, oczywiście przy podobnym sposobie użytkowania pojazdu. Warto jednak podkreślić, że wyniki prezentowane w ramach projektu R2D nie są ostatecznym wyrokiem ani bezdyskusyjną oceną stanu oleju. To próba optymalizacji interwału wymiany oparta na wybranych parametrach laboratoryjnych, obarczona szeregiem ograniczeń, uproszczeń oraz niepewności pomiarowych. Badamy konkretną próbkę w konkretnym momencie eksploatacji i na tej podstawie budujemy możliwie najbardziej racjonalny obraz sytuacji. Gdyby zakres badań był szerszy lub zastosowano inne metody diagnostyczne, część wniosków mogłaby wyglądać nieco inaczej. W tym przypadku nie obserwujemy jednak sygnałów świadczących o nadmiernej degradacji oleju. Całość można ocenić jako wynik dobry, bez większych zastrzeżeń. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!